Czyli tak naprawdę w jakimś stopniu możesz powiedzieć, że uciekasz od siebie? Chyba tak. Tak. A co najgorszego mogłoby się stać? No i co? Czyli to, czego się bałaś, miało miejsce i to przetrwałaś. Ale chciałaś może zapobiec wszelkim możliwym sytuacjom, które ja mogłabym zobaczyć, bo ja widzę wszystko, słuchajcie. Być może ktoś z was ma podobnie. To jest dosyć częste. Także to nie jest nic nowego. Często jest tak, że przy tych wskazówkach coś nas przyciąga i coś nas odpycha jednocześnie. Coś nas przyciąga, a jednocześnie czegoś się boimy czasem. Więc jeśli tak miewaliście, czy macie, czy masz, to spróbuj zajrzeć w siebie i zobaczyć, co to jest. Czy jakaś stoi za tym myśl, czy jakiś określony to ma kształt. Myślę, że to jest jednak lęk przed niedoskonałością, że odkryjesz we mnie to wszystko, co przed tobą jakby ukrywam, albo przed światem. Chyba tak. Mhm. Przed niepełnością, przed moimi słabościami. Czyli tak ujrzał naprawdę, światło dzienne. Tak, tak. czyli tak naprawdę w jakimś stopniu możesz powiedzieć, że uciekasz od siebie? Chyba tak. Tak. A co najgorszego mogłoby się stać? O Boże. Mi się wydaje, że jest ogromny lęk przed ośmieszeniem. Właśnie znów, to mój. To mój. I się cały czas to dzieje. Cały czas się dzieje. Bum. I jeszcze na dodatek wszyscy się śmieją. Tak, i to właśnie jest to. No to masz, proszę. Muszę się, mam trzymać? Wyłączyć, albo cały czas. Czy masz na żywca to, czego się boisz? Leci, ale no tak. Zobacz, jakie to jest straszne. Wszyscy się śmieją, może nie wszyscy, ale część. I ty jesteś uśmiechnięta. I zobacz, jakie to jest, czy to jest straszne. No i nic się nie stało. Od tego się też zaczęło. Mój zawsze dzwonił właśnie telefon. No i co? Czyli to, czego się bałaś, miało miejsce i to przetrwałaś. Więc chciałabyś pozbyć się tego lęku, co byś chciała z tym zrobić? A poza tym, czy wiedziałaś w ogóle, co to za chwilę się wydarzy? Nie. No właśnie. Ale chciałaś może zapobiec wszelkim możliwym sytuacjom, które ja mogłabym zobaczyć. Bo ja widzę wszystko, słuchajcie. Tak, Ja po prostu Tak patrzę, myślę, tak ja patrzę na was i widzę wszystko. Wszystko. jest we mnie taki wzorzec, tak. Wszystko widzę. Tak właśnie. I wszystko wiesz. I wszystko wiem na I dodatek. wszystko oddałam, wiem, to na pewno wiem. A to na pewno wiem. No ja myślę, że bardzo wielu rzeczy nie wiem. W sensie prawie w ogóle nie wiem nic. Więc takie uciekanie od tych rzeczy, które mogą nastąpić, czy blokowanie się przed nim, tworzy jeszcze większe napięcie. Jeszcze większe napięcie. A czego ja mogę być reprezentacją dla ciebie w tym wypadku? Skoro tak się mnie boisz. Jakbyś to odniosła do siebie, czego ja mogę być reprezentacją w tobie, dla ciebie? No wiem, że jesteś wszystkim, co jest. Dla mnie jesteś wszystkim, co jest. Tak. A skąd wiesz o tym?
Przyszło po ostatnim satsangu, przyszło do mnie, że nie jesteś osobą i że, bo cały czas się z tym mierzyłam, było uciekanie A w cały jaki czas. sposób mogłaś poznać, że ja nie jestem osobą? Nie wiem, to do mnie przyszło jak taki No grom z właśnie, jasnego jak nieba. przyszło jak w grom z jasnego nieba. A do kogo przyszło? Do mojej istoty. Myślę, że to wydarzyło się na głębszym poziomie, nie na poziomie tej tożsamości. Dobrze, czyli wydarzyło się na głębszym poziomie, więc musiałaś doświadczyć tego z głębszego poziomu. Więc musiałaś być w tym głębszym poziomie. Już musisz być w tym głębszym poziomie. A czym różni się twój głębszy poziom od mojego głębszego poziomu? No właśnie wtedy doświadczyłam, że jesteśmy jednym. Ale to było Wspaniale. pierwszy raz. Po ostatnim satsangu. Było tak pięknie. No dobrze. Bo znów uciekałam od siebie. Okej, ale to skupmy się na tym najważniejszym, czyli rozpoznałaś, że to jest ten sam poziom, w sensie ta sama głębia. I jest identyczna. Więc ty masz do tego dostęp, ty tym jesteś też. I co więcej, jesteśmy tam identyczni. Ten poziom jest identyczny dla nas wszystkich. Wszyscy mamy dostęp do tego identycznego poziomu. Tej identycznej istoty. Identycznej istoty. Tej samej, jednej istoty, w której dzieje się wszystko. Poczułaś w jakiś sposób, że nie ma tam rozróżnienia na ciebie i mnie, że to jest, że ta myśl, ten moment opada do tego samego miejsca. Każdy z was będzie miał w tej chwili inny film prawdopodobnie. Możliwe, że przez inny filtr przepuszczamy to, co się dzieje, więc może są jakieś myśli i nakładają się na ten moment. Ale na czym się one nakładają? Czy to, na czym się nakłada ten moment, tobie, to jest inne miejsce? Czy ja mam, słuchajcie, według was jakąś specjalną świadomość, jakąś wybitną świadomość, albo inną, do której wy nie macie dostępu? Czy to jest tak? Czy ja mogę mieć w ogóle, czy jestem w jakimś innym miejscu niż my wszyscy? Nie. Czy to jest może jakaś nadświadomość, do której jak się oświecę, to wskoczę? No nie. My mówimy o identyczności tego miejsca. Mówimy o tym miejscu, które jest takie samo. I nie ma tam nadludzi, nie ma tam nad człowieka. Czy jak oglądacie na przykład, nie wiem, spektakl, albo oglądacie film, to na tym ekranie dzieje się tylko jeden bohater, czy dzieje się wszystko na tym ekranie? Prawda? Czy dzieje się tylko bohater jeden? Ja i moje życie, główny bohater. Czy tam też jest wielu innych bohaterów? I jest wszystko, co się dzieje na ekranie jednocześnie. Jest przestrzeń, w której się dzieje wszystko, co jest na ekranie. Więc nasze poczucie iluzji i poczucie oddzielenia polega na tym, że my skupiamy się wyłącznie na jednym bohaterze. Albo widzimy oddzielenie. Ale zobaczcie, że wszystkich bohaterów i wszystkich nas tutaj łączy wspólna świadomość, jedno pole, w którym wydarza się ten moment. Każdemu z nas może się wyświetlać inny film. Tu go zaboli, tam go zaboli, tu coś powie, tam coś powie. Jeden ma więcej myśli, inny może ma mniej. Ale jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Więc zawsze to jest sprowadzanie się do tej trzeźwości, w której ta fiksacja na jednym organizmie, na jednym ciele i na jego historii wyimaginowanej bardzo często, polegającej na wierze w oddzielenie,
to zaczyna ustępować. Czyli przywracam się trzeźwości. Czy jestem tylko ja sama, to ja sama robię ten moment, a kto mi daje w ogóle powietrze, którym oddycham? Albo jeśli zjadłam dzisiaj śniadanie, to śniadanie, które zjadłam, już jest we mnie. I tworzy się z niego, tworzą się z niego moje komórki tłuszczowe. Więc gdzie to jest? Czy jestem tą komórką, którą zjadłam? I w ogóle kiedy my wiemy o oddzieleniu? Czy kiedy wiemy o tym poczuciu właśnie, że ja jestem sama i mam coś do zrobienia, albo muszę gdzieś dojść, albo przed czymś uciekam? Kiedy mamy takie poczucie? Jak wchodzę w umysł. Proszę? Tylko i wyłącznie. Czyli jest jakiegoś rodzaju odczuwanie tego momentu. No każdy z nas ma w tej chwili jakiegoś rodzaju odczuwanie tej chwili. Chcemy czy nie, oddycha nasze serce. Bije nasze serce. Chcemy czy nie, pojawiają się myśli nawet. I jedną z myśli, która nakłada się najczęściej, jest to się dzieje mnie, to ja tak mam. Dlaczego ja tak mam? Dlaczego ten telefon zadzwonił? Ojej, jak ja się ośmieszam, na przykład. I co się wtedy dzieje? Zaczynają się pojawiać te myśli i nasza energia idzie do tych myśli i zaczynamy się ich bać. Albo bezrefleksyjnie je przyjmujemy za fakty. Ojej, coś ze mną nie tak, na przykład. No ale jeśli nie zainwestujesz w tę myśl, to ona po prostu zaraz minie, zniknie. Po prostu my w nią inwestujemy, patrząc na nią, bojąc się przed niej, bojąc się niej. I też, wiecie, też mamy takie oczekiwanie, że trzeba nie wiadomo co wokół tego zbudować. Na przykład wokół tego, co się dzieje, co ja właśnie przerobiłam, co ja właśnie sobie uświadomiłam, co z tego wynika. Taki nawyk psychologizowania bardzo często mamy. O co tutaj chodzi? O nic. Po prostu o nic, okej? O nic. Okej. No to co, dziękuję. Szybka piłka. Bo wiecie, jak ten sen się zaczyna tworzyć, nawet przyjeżdżamy na satsang i mówimy sobie, o wow, życie mi dało taką możliwość. Przyjeżdżam na satsang. Mam możliwość się oświecić. Coś wreszcie wyciągnąć z tego życia. Coś się ważnego dowiedzieć. I tak patrzymy, zrobiłam dzisiaj progres, czy jeszcze nie? I nawet z tego naszego zrozumienia chcemy coś zrobić. Tak? Coś nam klika, a my chcemy, ojej, jak to było, szybko muszę sobie to złożyć, żeby to zapamiętać. No i zaczynamy to składać, próbując to zapamiętać. I nagle ta lekkość, która była chwilę temu, zniknęła. Dlaczego? Bo próbujemy używać do tego narzędzia, od którego właśnie odpoczywamy wtedy, kiedy jest naturalność. Znowu próbujemy użyć tego narzędzia, które nas męczy. Bardzo często, nie zawsze, ale najczęściej. W takich wypadkach, w takich sytuacjach. Więc ten bohater może przyjść, może coś zrozumieć, może coś mieć, osiągnąć. Ale sami zajrzyjcie, które to są momenty, w których najbardziej odpoczywacie. Czy to jest ten moment ekscytacji, że coś mam, na przykład, że coś wiem? No nawet jeśli powiedzmy to jest fajniejsze od neutralności, spoko, rozumiem. Rozumiem te przyjemności też. Te nasze namiętności, rozumiem. Ale jak to z nimi jest? Chwila? Ile to trwa?
No chwilę. I możemy tak tą namiętność, tą ekscytację trzymać cały czas? Czy ktoś może? Komuś się udało? Więc to nie jest jakieś zrozumienie, które my mamy wypracować i zabrać ze sobą. I mieć. Lecz wręcz nie mieć. Chodzi o to, żeby wyjechać stąd i nic nie mieć. Obyście wyjechali stąd z niczym. Odwrotnie niż na wszelkich innych warsztatach, na których wyjeżdża się z czymś, wy mam nadzieję, że wyjedziecie z niczym.